Jesteśmy na konferencji Master and Robots. Ja miałam przyjemność dzisiaj zapowiadać Scotta Gallowaya. Scott jest niesamowitym człowiekiem, który totalnie szeroko myśli i to jest niesamowite, jakie wątki on porusza. Bardzo przybliża rzeczy trudne w sposób prosty i to mi się mega podobało. Wachlarz tematów, które porusza, jest gigantyczny, no bo jak patrzymy sobie przez to, o czym on pisał, czyli zaczął od książki The Four, która powstała na temat roli największych spółek tech gigantów na świecie, później przeszedł do postkorony, czyli te rzeczy, które są związane, które zostawił ze sobą koronawirus. Porusza też kwestię szczęścia i tutaj jasno i otwarcie mówi, że on edukowany w tym temacie nie jest, tylko jest to zbiór jego takich wolnych przemyśleń, które biorąc pod uwagę jego statystyczny, ekonomiczny background są niesamowicie trafne, a kończy na spostrzeżeniach odnośnie sytuacji ekonomicznej, w której się znajduje obecny świat i oczywiście kwestii, która na przykład AI i roli, jaką AI będzie w tym świecie odgrywało. Myślę, że to, co jest zaskakujące, to rola, jaką odgrywają ogromne firmy technologiczne i jak bardzo kondensują w sobie zarówno pieniądze, jak i władzę versus poszczególne gospodarki narodowe. Bo jeżeli się przyrówna kapitalizację któregokolwiek z tych gigantów, mówię o Apple'u, Amazonie i tak dalej, no to jest często rozmiar GDP średniej wielkości kraju. Sztuczna inteligencja jest niesamowita i możemy tutaj sobie wymyślić różne scenariusze, zaczynając od tych osobistych, takich, że no jak teraz popatrzy się na to, co jest projektowane, no to możemy mieć zaraz w kieszeni swój super power brain, czyli taki podpowiadacz sztucznej inteligencji, który będzie kierował i podpowiadał ci najlepsze decyzje, które możesz podjąć. To jest jakby ten jeden aspekt. Drugi aspekt, no to jest aspekt edukacyjny oczywiście i jak ta sztuczna inteligencja transformuje naszą edukację. A trzeci aspekt to jest też aspekt taki klientowski i pracowniczy, który dla banków jest niezwykle istotny, szczególnie, że my żyjemy w bardzo wyregulowanym otoczeniu, który pozwoli nam na uproszczenie bardzo duże i komunikacji, i tego, co nasi ludzie mają zrobić. Warunkiem do tego oczywiście jest to, aby regulator zgodził się na to, aby banki taką sztuczną inteligencję mogły używać. Jeżeli sobie wyobrazimy świat, w którym na przykład, i takie też są pomysły, wszelka wiedza twarda, czyli konkretna, jest podana w bardzo przystępnych, dopasowanej do ciebie formie przez sztuczną inteligencję, no bo zakładamy, że będzie w stanie odczytać, co preferujesz, jak preferujesz się uczyć i ją dostarczyć, to wtedy zastanówmy się, ile czasu uwolnimy na uczenie rzeczy miękkich. Czyli jak ważna jest współpraca, jak ważny jest zespół, jak ważna jest dyskusja, jak się zachowywać, aby te wszystkie rzeczy twarde, które do ciebie przyjdą w sposób przyjemny i bezbolesny, będą mogły zaprocentować. Więc jakby z tej perspektywy to absolutnie można jej użyć w takim kierunku. Na pewno to, co jest istotne, to jest większe zaprzyjaźnienie się z technologiami jutra, czyli właśnie ze sztuczną inteligencją i tutaj mając oczywiście na względzie wszystkiego rodzaju regulacyjne ograniczenia, jakie mamy jako instytucja bankowa. Ale też myślę, że ten drugi aspekt ludzki jest mega istotny, czyli relacje z ludźmi, diversity, jeżeli chodzi o ludzi, łowienie młodych talentów i cały czas wymiana myśli, wymiana poglądów, która tworzy twórczy ferment, który pozwala zmieniać nas samych, zmieniać instytucję, w której funkcjonujemy i dostosowywać ją do tego, co się dzieje na zewnątrz. Tę ideę nowoczesnego leadershipu realizujemy przede wszystkim opierając się na wartościach, bo to pozwala de facto złapać wspólny mianownik w świecie, który się mocno zmienia i też mając pod sobą różne biznesy, które są bardzo różne od siebie, bo inaczej się zarządza IT, inaczej się zarządza
sprzedażą, inaczej się zarządza operacjami. Ale te wartości, które dla nas są takim wspólnym mianownikiem, wyznacznikiem, no to są transparentność, otwartość, współpraca, empowerment i prostota. I de facto wyznaczają nam one kierunek i sprawiają, że możemy w sposób elastyczny zarządzać naszymi zasobami.